serdecznie. Właśnie się zbieram i zapraszam Was, słuchajcie, na przegląd półek flomarktowych. Zapraszam. Dosztukowana jest. Tutaj jest, widzicie? Tutaj jest, to było doklejane. Szkoda. Chociaż ja już to widziałam gdzieś w innym sklepie, wtedy za 20 euro. I nie kupiłam, bo stwierdziłam, że chyba nie do końca mi potrzebne, ale jakby mi się trafiło naprawdę w dobrej cenie, to pewnie bym wzięła. Tutaj mamy wszystko po 2 euro. I ja tu już raz byłam i coś tu było fajnego. O właśnie, to sobie wezmę. Bo nie jest uszkodzone. Jest to Rosenthal Thomas. Myślę, że będzie fajna chociażby do kuchni. One się nie obijają. Powiem szczerze, że wygląda jak sorał, ale już sprawdzałam, nie jest nim. Jest to Hertel Jakob. Czekajcie. Bawaria, ale bardzo podobny model. Kiedyś miałam taki w rękach, mam też w domu taki zestaw dzbanek, cukiernica i mlecznik w bardzo podobnym, bo być może nie idealnie identycznym wzorze, ale w bardzo podobnym, bardzo się można pomylić. Piękna, piękny wazon, piękny, bardzo ładny. Tu jeszcze mam taką lampę, ale tu brakuje klosz na dole. Ale lampa jest bardzo ładna. Szkoda, że klosza brakuje. Zresztą ja i tak nie będę mogła mieć, że tak powiem, lamp zwisających na pewno, więc sobie tylko popatrzę. O, tutaj jest. To może jest ten klosz od tamtej lampy. Całkiem możliwe, ale to i tak jest dla mnie za wysoka ta lampa. Echt Kobalt, Bawaria, bardzo ładny. Wiecie co, jakby mi się trafiły gdzieś jeszcze jakieś, że tak powiem, części do tego Villeroy-Bacha, co ostatnio kupowałam, to bym była bardzo rada w sumie. Kupiłam w zasadzie tą maselniczkę, bardzo mi się ten wzór podoba, więc będę go czasem szukać. Morgan. Może się gdzieś jeszcze trafi. Patrzcie, jakie ładne. Piękne. To jest taki zestaw, widzicie? Tutaj taki z drzewami. I to jest Blaj Crystal, czyli kryształ. Piękny jest. Zobaczcie, tu są dwa. Jeden jeleń. Do tego są takie właśnie piękne szklanki. Kufle, można powiedzieć. Bardzo ładne. A ten kogut tutaj, co to jest? Niesygnowane, szkoda. To mi się podoba. Szkoda, że to nie jest do powieszenia, takie maleństwo, ale ładne. O, tu jest jeszcze jedna piękna lampa. Ta jest cudowna. Zobaczcie, jaka ładna. Bardzo ładna. Stareńkie chyba. Stareńkie. Fürstenberg. Tutaj mamy, tylko napisane jest Germany, bardzo ładna. Tutaj mamy bratki Schumann w
bratki. A tu mamy taki model słomkowy. Tu też jest ładna ta maselnica. Maselniczka. Bardzo ładna. Zaraz zapytam, ile kosztuje, żeby wam to wstawić. Ciekawy model. Witoja? 3 Euro. 3 euro. Ładnie. Die habe ich sogar vergessen. Jetzt habe ich sie wieder gefunden. Nach, ich weiß nicht wie lange. Vielleicht 3-4 Jahre. Echt? Jetzt habe ich die wieder So gefunden. lange. Ich wundere mich jetzt, was ist das denn, sage ich. Hat sich versteckt. Ja, die waren irgendwo im Keller versteckt. Mhm. Aber ist das, nur mal eine Frage, Ja. ist das schlechte Idee, mit einer Kerze oder egal was, so zu was zum Beispiel? Ja. Ist eine gute Idee? Gute Idee. Ne? Zeigen Sie Wenn mal man mal hier. so für, Sieht sehr gut aus. oder? Das Guck mal, da ist- habe ich noch einen Ja. gefunden. Tutaj pan się mnie pytał, Da kann man czy doch takie sagen, oder? połączenie tej góry ze szkła z dołem ze srebrna pasuje. Ja, genau. Czy może to razem być? Nicht mal so viel Schwarz, guck mal. Die bleibt immer noch das Gleiche. Ja, ist versilbert, glaube ich, ne? Meinen Sie? Ja, ich glaube schon. So ein bisschen. Sehe ich gar nichts hier. Ja. Aber naja, Ładny jest ten man dzwonek. kann das ja so versuchen. Vielleicht klappt's. 2 euro? Mach mal 2,50 doch. Okej. Gut. Patrzcie, jaki zegar. Piękny. Chyba z brązu. Podejrzewam. I tutaj jest tak fajnie malowany w środku. Piękny. No. Piękny. A tu mamy na pewno sorał. Na 100%, na 1000%, moi drodzy. Sorał Astoria, piękny. Bardzo znany model. Nie wiem, czemu nie jest tak za bardzo lubiany. Ciekawe, po ile pani go ma. O, tu jeszcze coś mamy pięknego. Bez sygnaturki. Tylko jest 15 numer. O, to na pewno też jest coś starego. Powiem wam, że to też jest ciekawe. To jest pęknięte u góry, ale to jest stare, to ma na pewno ponad 100 lat. Szkoda, że nie wiadomo, co to jest. Mijn pet eruit. Ja, is goed. Pullover nou, zo. Hè? Dat is goed. Je ding. Europa. Patrzcie, jaka lampa. Też myślę, że jest. Z czego ona może być? Nie wiem, z czego ona jest, ale ona taka kiwająca jest trochę. Ale bardzo ładna. Tutaj widzę ciekawe sztućce, ale są bardzo gdzieś w takim miejscu, że nie mogę się do nich dostać. Czekajcie. Jakieś takie posrebrzane, podejrzewam. Albo i nie. Albo i nie. Czasem się można bardzo pomylić, ale bardzo ładne. Halo.
O, tu też jest taka micha z takimi łyżkami. O, tu jest akurat napisane 90, czyli te są, ta jest podsrebrzana, reszta to nie wiem, ale niektóre są bardzo ładne. Tutaj mamy WMF na przykład, też 90. No. O, tutaj jakiś zegar stoi tak kompletnie schowany. Schowany z tyłu. On ten jakiś... Na czym on stoi? Czy on jest powieszony? A nie, on ma taką długą nogę. O, tylko że brakuje mu czegoś. Wahadełka. Ostatnio mówiłam, nie mogłam sobie przypomnieć tego słowa, tego wahadła. Mówiłam bimbałek. Pani się śmiała. No bo to śmieszne rzeczywiście. Co tu jeszcze mamy? Co tu jeszcze mamy? Taki fajny, zobaczcie. Piękny. Chyba takie włoskie, wydaje mi się. Włoskie. No to jest straszne. Jak można to takie sprzedawać, bo nie dotykam. Ciekawe, co się stało z tą resztą, z tego zegara. Dziwne. Tylko została tarcza. Tu też są takie stare łyżki. No, z inicjałami nawet na dole. Czy ja tą kozę już widziałam? Tak mi się wydaje, że już ją kiedyś widziałam. Tak, chyba. A tutaj stare butelki z jakiejś apteki chyba. Wyglądają apteczne. Ależ tu krzesło stoi. W zasadzie to nie wiem, tron chyba, a nie krzesło. Zobaczcie, jaki tron. Tak się zastanawiam, czy ta lampka to nie jest taka, jak ostatnio kupowałam. Ta tutaj jest obita bardzo u góry. Tu jest jeszcze jedna. W zasadzie są 3 takie. Ale jakie ładne. Wydaje mi się, że moje są mniejsze. Tak człowiek kupił właśnie takich 5 sztuk i potem ma okazję dokupić jakąś tam sztukę i nie wie jaką wysokość to ma, czy wielkość, kurczę. Tu jest więcej takich pięknych. Zobaczcie te też są śliczne. Wird ein bisschen schlecht, oder? Meinst du, Christine? Obwohl, wir gehen zum Obstladen. Wir fragen den. Piękne. Komm, lass mal, danke. To co to? Czy to jest zegar? Czy to jest jakaś waga? Nie, to jest zegar chyba. Albo część zegara. Tutaj mamy jeszcze taką bardzo ciekawą lampę. Klosz nie pasuje, bo klosz z Ikei, a dół to nie wiem. Z takimi gołębiami. Da sind doch so ganz süße Campari-Gläser, habe ich irgendwo gesehen. Kannst du mal gucken, ob das was für die Steffi vielleicht sonst wäre. Oder... Co to? O, to taki pojemnik jest. Ja myślałam, że to plastikowe w sumie. Zobaczmy ten pojemnik. Ładne. Das gehört alles dazu, ne? Tu mamy taki ogromny świecznik. Zobaczcie, jaki wielki. Gaśny. Konkretny w gaśny. O, tutaj mamy właśnie bossa znowu.
Bosy. Patrzcie, jaki stół. Chyba z blatem marmurowym. No, marmur, rzeczywiście marmur. Tutaj mamy ładne lustra. Piękne. Ten jakoś tak dziwnie obity. Ktoś tu próbował, chyba to było zalane wodą, bo takie spuchnięte, o, mam wrażenie. Co tu jeszcze jest? Wszystko i nic. Wszystko i nic. Wochenstrauss, bardzo ładny ten talerz, taki wiecie, na nodze. Taka misa. Piękny. Coś ładnego. Cóż to jest? Piękne. Tutaj mamy jakiś piękny talerz uwalony troszkę. Zobaczcie. Bez sygnaturki. Nawet w tych miejscach. Gehört, dass du verheiratet bist. Próbuję się tu dostać do jakichś różnych rzeczy. Zobaczcie, jaka piękna podstawa do lampy małej, malutkiej. I taki świecznik. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Popatrzcie, mosiężna. Mosiąc to nie jest mosiąc, to jest... Jezu, po niemiecku to się nazywa kupfa. Oj, nie przypomnę sobie teraz, ale fajna. Taka stara. Pasowałaby bardzo na ozdobę. Teraz się zapytam, ile będzie kosztowała. Tu mamy jeszcze jedną taką. To też jest na ozdobę. Coś mi tu leci. Coś mi tu leci. Takie pojemniczki w ogóle z drewna rzeczy są bardzo fajne, bardzo lubię. Patrzcie, jaka dynia fajna. O, tu mamy piękne krosno, zobaczcie. Ja co prawda już nie zbieram, ale trafiają się.
tutaj jest coś niebezpiecznego. A znowu jak podam panu, to pan pomyśli, że to ja zrobiłam. Już tak się zdarzało. Potem są źli, ale ktoś jak wsadzi tutaj rękę, to jest tragedia. Entschuldigung. Das habe ich in der Kiste gefunden. Ja. No pan na szczęście nie był zły, tylko po prostu przyjął. To trzeba uważać, bo ktoś się może pokaleczyć, zrobić sobie krzywdę. A po co to komu? Byłaby tragedia. Na szczęście to nikomu się nic nie stało. Cóż tu mamy za czapkę? Nie wiem, co to jest za czapka. Jakieś chyba... Nie będę zgadywać, bo nie wiem w ogóle. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczy Kije. Ja mam na imię Kasia i witam też, słuchajcie, starych subskrybentów, zarówno nowych subskrybentów witam. Cieszę się, że tu jesteście. Słuchajcie, na dzisiejszym Flomarkcie parę rzeczy kupiłam i jest ich naprawdę dużo, zobaczcie ile. Zaraz Wam pokażę dokładnie, co kupiłam i za jaką cenę. W ogóle troszeczkę się skierowałam jakby w kierunku niebieskiego koloru, tak można to uznać, bo powiem szczerze, bardzo zainspirowała mnie jedna książka, którą Wam któregoś dnia pokażę. Również zainspirował mnie bardzo jeden film o takim domu w francuskiej Prowansji. Po prostu był tak przepiękny i tak urządzony w środku, między innymi właśnie niebieskimi porcelanami, fajansami, że stwierdziłam, kurczę, tak to pięknie wygląda. Muszę w naszym starym domku kiedyś coś podobnego zrobić, bo to po prostu do mnie kompletnie przemawia. Ta książka i w ogóle ten film, kiedyś Wam tutaj przytoczę dokładnie. Chcę to po prostu zaprezentować tak dokładnie, jak to w głowie mam. Muszę się do tego troszeczkę przygotować, ale zaprezentuję Wam tą książkę któregoś dnia i podlinkuję Wam film, który oglądałam o tym domu. On jest właśnie we francuskiej Prowansji i zrobiło to mi taką, wiecie, sieczkę trochę w głowie i po prostu normalnie się zakochałam w tym stylu. I już wcześniej bardzo lubiłam niebieskie motywy na porcelanie, na fajansie, na obrusach, ale ten film i ta książka to jest o jednej kobiecie, która po prostu to zaprojektowała, jak tam ma w tym domu być. Bardzo mi się to podobało, bardzo mi się podoba i pewnie mi to z głowy nie wyjdzie, także moja wyobraźnia teraz szaleje, dosłownie szaleje moja wyobraźnia. Słuchajcie, co kupiłam? Kupiłam parę wazoników i parę talerzy. Zacznijmy od miski. Miska jest biała. I miska, słuchajcie, kosztowała 2 euro, dlatego ją wzięłam. To jest taki Rosenthal. Słuchajcie, takie misy ze sygnaturą Rosenthal znajdziecie dokładnie identyczne. Również znajdziecie Thomas Bavaria, dlatego że to jest grupa Rosenthal i dlatego jest to takie identyczne. One są bardzo trwałe, zresztą jak ktoś z Was ma Rosenthala, to wie, że Rosenthal jest, przepraszam, Rosenthal jest porcelaną bardzo trwałą. Ona się nie obija, można ją spokojnie, mówię o takich modelach oczywiście nie malowanych, można ją myć w zmywarce i z nią się nic nie stanie. Dlatego sobie wzięłam, bo miałam taką tu u nas misę, która już była mi obita, oczywiście byle jaka, gdzieś kiedyś coś kupiona w jakimś sklepie, tutaj już i wymieniłam ją właśnie na tego Rosenthala, ta Thomasa i ona mi posłuży bardzo długo i na pewno się nie obije. Chyba że niechcący gdzieś ją rozbija. Mam nadzieję, że tak się nie zdarzy. Kosztowała, słuchajcie, 2 euro. Potem mamy 2 talerze. Najpierw sobie zobaczmy jeden. One będą wisieć, słuchajcie, na ścianie. Jeden jest taki od Delfta, czyli holenderska porcelana. W zasadzie to fajans z takim pięknym młynem. Jest do powieszenia z tyłu.
O właśnie tak, ma taką zawieszkę. Tak, ma zawieszkę i myślę, że jest całkiem fajna. Mówię, w tym takim niebieskim stylu, w niebieskim kolorze. Następny jest taki w cebulowym wzorze i on jest uszkodzony. Słuchajcie, gdzie on jest uszkodzony? Czy wy to widzicie? Jak ktoś nie powie, że jest uszkodzony, to myślę, że się nie zauważy. Jest uszkodzony w dwóch miejscach. Tutaj, tu i tu na dole, tu. Ale tak jak mówię, szukałam talerzy do powieszenia na ścianę. Teraz mamy różne możliwości i różne takie, wiecie, zawieszki, które można przykleić z tyłu. Pomimo, że on nie posiada zawieszki, nie posiada możliwego mocowania, to ja z tym kiedyś poradzę i po prostu go zawiesimy na ścianie. Tego uszkodzenia nie będzie na 100% widać. I on kosztował 1 euro, przez to, że właśnie był uszkodzony. Następną rzeczą, słuchajcie, jest taki piękny dzbanek. On też jest właśnie od Delfta. Może Wam pokażę z dołu, jak on wygląda, jaką ma sygnaturkę. Jest taki trochę figuśny ten dzbanek. Zobaczcie, taki dzban, można powiedzieć. Bardzo ładny ten dzban jest. On mi trochę przypomina Włocławek albo Koło w Polsce. Jest uszkodzony z drugiej strony. Ja go tutaj postaram się troszeczkę załatać, żeby mi to dalej nie poszło. On tu ma taką, widzicie, dziurkę i pęknięcie. On też kosztował tylko euro, dlatego go wzięłam. Szkoda mi się go zrobiło, słuchajcie. Mówię, no kurczę, nikt go na pewno nie weźmie przez to uszkodzenie, a w tych kartonach to jeszcze parę, wiecie, grzebania i by było po nim. A jak ja go postawię na jakimś meblu z tej strony, to nie będzie widać, że jest uszkodzony. I on kosztował, tak jak mówiłam, chyba już mówiłam, też kosztował euro. I dalej mamy taki dzbanuszek. Nie dzbanuszek, to jest wazon. Mi się wydaje, że on jest taki bardziej chiński. Dajcie znać, co wy myślicie. Na pewno nie jest to Delft, na pewno nie jest to Holandia. Wydaje mi się, że bardziej taki, tak jak jakoś mi się kojarzy z chińskimi wzorami. Jest bez sygnaturki, ma tutaj taki jakby ktoś zaczął coś malować, ale nie skończył. Także i on kosztował, słuchajcie, 2,5 euro. Pan mi troszeczkę opuścił, bo najpierw chciał 3, a potem spuścił 2,5 euro. I następną rzeczą jest taki wielki dzban, również od Delft. Zresztą, jak pewnie wiecie, Delft w Holandii właśnie trudnił się takimi rzeczami właśnie w tym stylu, takim biało-niebieskim, kremowo-niebieskim, kobaltowym. O, tu jeszcze popatrzcie, jaki piękny ptaszek tu jest, nie wiem co to za ptak. Kwiaty, ptaki, młyny, to jest właśnie te typowo takie holenderskie, bardzo ładne. On kosztował 4 euro, pan chciał 5, ale spuścił mi do 4. Jest taki dość sporych rozmiarów, można powiedzieć. Nie jest nigdzie uszkodzony. I ostatnią rzeczą, słuchajcie, jest sorał, czyli żarska porcelana. W przepięknym stanie jest ten dzbanek. Nawet tutaj, słuchajcie, u góry jest złocenie na rączce i też jest niezmyte, nieuszkodzone. Tak samo jak tutaj na tym koniuszku. Zobaczcie, tu też jest złoto. Tutaj się nic nie dzieje. Także on jest w bardzo fajnym stanie. Kwiatuszki. Ja jeszcze Wam sygnaturę pokażę. Zobaczcie. Tutaj mamy sorał. No i słuchajcie, za 3 euro. Naprawdę za 3 euro, szok, nie? Bardzo ładny. Także cieszę się, za 3 euro to jest po prostu za darmo. Słuchajcie, takie były moje zakupy. Myślę, że całkiem spore. Udało się tym razem. Co do książki i co do filmu, to zamelduję się do Was któregoś dnia, żeby Wam troszeczkę więcej powiedzieć o tym, bo
Czasem różne rzeczy nas inspirują, słuchajcie. Czasem jest to, wiecie, coś w telewizorze, jakieś coś na wideo, coś, jakaś książka, albo gdzieś pójdziemy, gdzieś coś zobaczymy na żywo, nie? I potem po prostu, jak coś jest bardzo wrażliwe na piękno, to jest po prostu, potem ma wariacje totalne w głowie i chce coś sobie pozmieniać, coś wprowadzić nowego i coś fajnego do życia wprowadzić. Słuchajcie, ja Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się, słuchajcie, za parę dni i do zobaczenia. Pa!